the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, dzisiaj przegadamy sobie temat dotyczący mojego przyszłego KVK, bo w poniedziałek, w sumie kiedy wyjdzie odcinek, będziemy się zapisywać na KVK. Mamy 3 opcje do wyboru. Jest to Niezłomni Wojownicy, czyli Warriors Unbound, Burza Manewrów, czyli Storm Stratagems i Ogień Wojny, czyli Tide of War. Jak wiecie, bardzo liczę na Brytanię. Chciałem zagrać Brytanię, czyli z Wikingami, lecz z tych 3 opcji, które przewidywaliśmy, że będzie, czyli Niezłomni Wojownicy, Brytania i Heroic Anthem, niestety pojawiła się Niezłomni Wojownicy. Niezłomnych Wojowników raczej nie będziemy grać, jeżeli widzę po pierwszych już takich informacjach, jakby tak powiedzieć, co zagramy. I po ankiecie, którą już uruchomili, bo napisałem dzisiaj, jak tylko się zobaczyłem, co mamy, napisałem do R4, żeby dały ankietę. No i wiem, że Lidia już to wrzuciła. Więc tylko jak tylko to widzę, że się pojawiło, to bardzo jest dużo głosów na Tide of War. Więc mam nadzieję, że no, będziemy grać to. Same z tych 3, dlaczego nie chcę grać czegoś innego niż Tajcy? Bo jestem zwolennikiem 4 kampów. Mówiłem wam to nieraz. Ostatnio grałem Niezłomnych Wojowników na 6 kampów i potwierdziło się to, co widziałem na innych królestwach, że wszystko nam się jak dobierze, ale też jak pójdzie dyplo. Bo jak wiecie, tam mieliśmy mały zgrzyt między tym, co wybrać. Mieliśmy pójść troszeczkę inaczej w sojusze między kampami. Okazało się, że zagraliśmy góra na dół, dostaliśmy las. Tylko dlatego, że no jeden z kampów, czyli że jednak tam 2 czy 3 królestwa z kampu lasu nie lubiały ruskich z wiatru. No i niestety dostaliśmy ich jakby przydzieleni. No a oni potem w Kingslandach troszeczkę zawiedli, bo brakowało nam, wiecie, tych marszy, tych kont, które będą nas supportowały bardzo. No i to traciło, bo ziemia w tym momencie, to ci, co no pierwotnie mieli być z nami, no robili różnicę, bo byli najświeżsi z tych wszystkich kampów, więc no byliśmy tak jak byliśmy. Jeżeli chodzi o samą burzę manewrów, nie grałem tego KVK, słyszałem dobre i złe opinie. Tam jest dużo takich, z tego co pamiętam, na Tajcach są manewry, tu są chyba, kurczę, ciężko mi jest powiedzieć, nie pamiętam co tam się wybierało. Wiem, że się wybierały jakieś buffy, które rally, garnizon, open field gracze mogli sobie, jakby tak powiedzieć, rozporządzać i tam wybierać jak najlepsze. Są nawet, wiadomo, już nawet screeny, co najlepiej wybrać. Ciężko mi coś o tym powiedzieć, bo ja po prostu burzę, wiecie, burzę nie grałem nigdy. Nie trafiałem ogólnie, więc ciężko mi teraz powiedzieć o dobre KVK. Lecz też jest na 6 kampów, dlatego ja je od razu odrzucam. Jak widzicie, Warriors Unbound i Tide of War to są na wersję remastered, czyli będziecie mieli przyjemność raczej na 90% znowu zobaczyć u mnie na streamach i na filmach wersję remastered KVK. Przedtem było to Heroic Anthem, w tym momencie będzie to Tide of War, więc fajnie, ja się cieszę, bo to też zrobi różnorodność nam dużą. Samo jeszcze takie podejście do samego KVK. Ja osobiście, wiecie, że u nas w KVK nie do końca wiemy, co będzie, jak to będzie wyglądać. I wiecie też, że temat się tutaj tak trochę porozbijał, bo ja byłem bardzo przygotowany na to, żeby gdzieś tam pocisnąć troszeczkę tych surowców i mieć tych surowców. I w ogóle, wiecie, tu już się tak już zabunkorować w tym KD, jeżeli jest surowcowo i grać sobie tu, bo ja po prostu chciałem znaleźć to takie stałe KD, jak wam już nagrywałem, filmik o 1.5.4. Lecz no niestety jest jak jest, jest niewiadoma duża. Co do technologii KVK i przygotowanie się, też zobaczymy, jak będzie ogólnie dobieranie i jak to będzie wszystko wyglądać w pre-KVK. Nie chcę tu mówić, że będziemy pchać nie wiadomo co i przypuszczam, że większość graczy ma tutaj z KD takie mniemanie, że czeka na dobieranie i do tego, jak się dogadamy, jeżeli chodzi o kampy i wszystko tak będzie rozwiązane. No i jak sobie ogólnie nowa R5 i R4 poradzą z Council Radą, bo to też ma, jak wiecie, duże znaczenie. Ja zresztą jak rozmawiałem tam z R5, no to wiecie, oni też się muszą też dobrze przygotować na to wszystko. No i mogę powiedzieć tylko tyle, że
Zobaczymy, co wyniknie podczas KVK. Mam już parę zaproszeń na różne KD, no to jeszcze wiadomo, wiąże też z złożeniem podań, przegadaniem tematów, tego, co oni chcą, tego, co ja chcę. Zresztą też wam o tym mówiłem, więc to też nie jest takie hop-siup. No i do zbierania muszę jeszcze paszporty, więc to też wymaga tam jakiegoś czasu. Jeżeli chodzi o samo cukierki, jeżeli pójdę w pop-upy i chyba na tym zostanę, zobaczymy, jak to KVK naprawdę będzie wyglądać. No i wtedy też zobaczę, jak będę grał, nie? Jak będę sobie tutaj rozwijał całą swoją, jakby tak powiedzieć, swoje konto w tym KVK. Walczyć będę na pewno, ale czy będziemy tu jakiś pushing mieli z mojej strony mocny, nie wiem. No chcę się po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Tym bardziej, że no mam trochę tych speed-upów, to nie jest wiadomo, jak niektórzy mają w cholerę, ale ja się ogólnie cieszę, że tyle mam speed-upów, bo to jest praktycznie 300 dni prawie uniwersalnych, pewnie wybiję. No, pewnie ze wszystkimi z leczenia, bo ja zawsze liczę oryginalne leczenia, no to gdzieś tam pewnie może pod 350-80 tego się nazbiera, w zależności też jak będą koło jaki będzie spending na KVK. No i przyspieszenia budowy będą pewnie wymieniane na szkolenia, więc to nie jest żadna tajemnica, więc też tam jakieś szkolenia będę robił ze względu na bastiony. Jeżeli chodzi o surowce, też widzieliście, że tego tu niby z bagami jest więcej, ale to nigdy nie liczy też tych tutaj skrzynek, bo to wiadomo, wybieramy co chcemy. Ja ogólnie nie chcę tego używać, jak to chcę sobie zostawić, bo chcę mieć taką furtkę. W najbliższym czasie nagram wam filmik, na pewno coś na temat Filipa, bo ja tego Filipa będę maksował. Myślę o tym bardzo mocno, jak go połączyć, też mam tam parę opcji, jak go sparować, z jakim dowódcą, jak to grać na 5 marszy. Na pewno go będę maksował, no i będziemy go tam wsadzać w zestawienie. Jeżeli chodzi o moich dowódców, też zastanawiam się nad ornamentami, bo jak wiecie, no jestem też bardzo ciekaw tej delty i combo damage'u. Jeżeli bym całe to przerzucił na wersję deltę, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jestem tego ciekaw. Tu nie ma jakichś porywających statystyk na moich minach, nie będę ukrywał, akurat to nie trafiam jakoś fajnie. Bardziej trafiam, wiecie co, tak szczerze, trafiam statystycznie, jak mi wypadają gołe z inskrypcją i jakby one czekały na te inskrypcje legendarne albo jakieś tam, wiecie, co się wymienia w tym, żebym mógł wtedy podmienić to wszystko, nie? To tak czeka, no zobaczymy, jak to będzie, ale no mam tam takie parę opcji. Tutaj statystycznie można powiedzieć, że Zdyl Young lub też William wygląda nieźle. Nawet Ragnar mogę powiedzieć, że chyba wygląda nieźle i chyba nawet Ashurbanipal z tymi wygląda nieźle, więc no... Ale wiecie, inskrypcje wiemy, że dużo dają, więc no ja czekam jeszcze zobaczyć, jak to combo, bo zestawienie Artura z Filipem bardzo mnie ciekawi, zresztą wiecie o tym, że dużo ludzi tak gra i grają nawet w KVK. Głównie już nie chodzi o to, żeby boostować Artura bardzo mocno, żeby on robił swoje dobrze kapeki, ale też żeby Filip tam był i boostował innych, więc to też moim zdaniem ma dużo do znaczenia. Co jeszcze będzie w przyszłości? W przyszłości na pewno będzie to, że no musimy ruszyć z poradnikiem dla nowych graczy. Musimy ruszyć jakby tak z nowymi opcjami, wzorowo, że nowe konto, zacznę tam sobie pogrywać, bo chcę też odnowić niektóre opcje z KVK1, KVK2, żeby też wam troszeczkę opowiedzieć o tym, bo wiecie, że no już dawno KVK1, KVK2 nie grałem. Tu już nie chodzi o grę, ale ogólnie o początki gier. Chciałbym przynajmniej jakieś tam poradniki dla was stworzyć, czy też metę, powiedzmy, najlepszych dowódców KVK1, KVK2. I tam już poruszymy wszystko. Nie poruszymy tylko epickich dowódców, tak jak kiedyś nagrywałem, żeby się na nich skupić, bo w tym momencie przy tych dwóch słapach, które będą mieli gracze w KVK3, z tego co wiemy, no taka jest informacja od Lilith, no to spendowanie, wrzucanie w złotych główek w Mertela i YSG w tym momencie nabiera nowego znaczenia, prawda? Więc no, tak to wygląda z mojej strony. Co tu jeszcze chciałem wam opowiedzieć? No to, że tutaj mamy te wydarzenia, to każdy widzi, że to się tam pojawił, wiadomo, się pojawiło pierwsze uderzenie, czyli tam 7-dniowe testowanie Artura, więc to wiadomo, no to wyszło trochę później, ale taki, moim zdaniem to dobrze wyszło, bo ludzie
może nie popełniły jakoś dużo błędów. O odrodzenie legend, no to wiecie o co chodzi, czy o kupowanie. Z tego ogólnie takich evenciorów teraz co ja mam osobiście, no to zawody w kanionie, zakwalifikowałem się do nich. Ja nie mam jakiegoś mocnego konta, jak ja tam będę w jakiejś, nie wiem, w indywidualnych, złapię się tutaj, gdzieś to będę się cieszył, więc wiecie, ja tu nie mam partii. Zresztą to jest dla Werik event i to jest dla nich te zawody w kanionie, nie dla mnie, czy nie dla zwykłego takiego gracza, nie? Pójść w sklep z torbami, no to jak wiecie, Esmeraldka tam nam trochę obniża wartości danych zakupów u niej, więc tak tylko zobaczycie tutaj u mnie w Esmeraldę, no to mam tam obniżony ten kamień, już tutaj było obniżone te zwiększenie armii. Nie wiem, czy to będę nawet kupował. No, potrzebuję na pewno jeszcze z 2-3, żeby te zwiększenia zwiększyć, żeby mieć więcej ich. No i co? No i klasycznie lecimy dalej z dowódcą gospody, nie? Jedynie co mogę wam polecić, jeszcze tylko tak na koniec, żebyście sobie zrobili, jak możecie na ekspertyzę Wakachinę, może nie ekspertyzę, ale ogólnie, żeby go zrobić i wsadzić mu troszeczkę tych rzeczy związanych ze zbieraniem, bo mi fajnie zbiera. Ja jestem z niej zadowolony, mi fajnie zbiera, więc po prostu mogę spokojnie polecić. Myślę, że tyle ode mnie. Kolejne odcinki będą już też takie związane z początkami gry i wiadomo z najbliższymi KVK. Więc trzymajcie kciuki, żeby nam dobrze dobrało, żebyśmy mogli fajnie zacząć grę. Przypuszczam, że pierwsze walki będą gdzieś koło 12 lutego, z tego co tak mi tutaj poprosiłem Pretola, żeby mi troszeczkę pomógł, żeby powiedział mi co i jak, czy zna w ogóle, czy da się da radę jakoś to obliczyć. Więc pewnie w 12 lutego będzie jakoś fajnie. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Ogólnie temat KVK już wam trochę przedstawiłem, co nas czeka w przyszłości. Do zobaczyska. Elo.